Szanowni Państwo, w tym materiale chciałbym opowiedzieć o moich kilkumiesięcznych doświadczeniach z systemem narzędzi akumulatorowych Dedra SAS+All. Zapraszam na film. Przede wszystkim chciałbym wyjaśnić, skąd marka Dedra na moim kanale. Ponieważ wielokrotnie pytaliście mnie o system narzędzi bezprzewodowych SAS+All, postanowiłem zwrócić się do firmy z prośbą o nieodpłatne udostępnienie narzędzi do testów, z zastrzeżeniem, że nie oczekuję żadnych gratyfikacji. Zatem nie były to materiały sponsorowane, a firma nie miała wpływu na prezentowane przeze mnie treści. Narzędzia były u mnie od listopada, a zanim przygotowałem testy, korzystałem z nich w trakcie reorganizacji warsztatu, realizując projekty, z których niektóre już widzieliście lub będziecie mogli za jakiś czas zobaczyć na moim kanale, a także w trakcie prac domowych. W tym materiale chciałem poruszyć kwestie, które nie znalazły się w moich dotychczasowych filmach, a także przedstawić moją całościową ocenę testowanego systemu akumulatorowego. Zacznijmy od zagadnień związanych z zasilaniem. Dedra oferuje 3 akumulatory o pojemnościach 2, 4 i 5 Ah. Ten pierwszy zbudowany jest na jednym pakiecie składającym się z 5 ogniw, podczas gdy 2 pozostałe opierają się na 2 pakietach po 5 ogniw. Pamiętając, że ogniwa mają określone maksymalne natężenie ciągłego prądu rozładowywania oraz że natężenie to wpływa na maksymalną dostarczaną moc elektryczną, większe akumulatory są w stanie dostarczyć większą moc wejściową do urządzeń. Narzędzia, które mają większe zapotrzebowanie na moc, będą mogły działać wydajniej z wykorzystaniem akumulatorów 4 i 5 Ah. W niektórych przypadkach producent wręcz zaleca pracę z co najmniej 4 Ah baterią, jak to ma miejsce np. w pilarce tarczowej. Baterie wyposażone są w 3-diodowy wskaźnik stanu naładowania. Aby go sprawdzić, wystarczy wcisnąć przycisk znajdujący się obok. Ostatnio w ofercie pojawił się adapter na baterię z 2 portami USB i klipsem. Akumulatory możemy naładować w jednej z 3 ładowarek. Zwykłej 60W, która pozwala naładować 2 Ah baterię w ciągu godziny. Widoczną tutaj tak zwaną szybką ładowarkę o mocy 125 W, która naładuje 2 Ah akumulator w ciągu 30 minut, a 2 razy pojemniejszą baterię w godzinę. Widoczne 2 diody nie tylko wskazują status ładowania, ale także mogą informować o ewentualnym problemie z akumulatorem. Aby nie trzeba było pamiętać znaczenia poszczególnych wskazań, producent na budowie zamieścił stosowną legendę. Aktualnie nowością w ofercie Dedry jest 130W ładowarka dwustanowiskowa, która jest w stanie naładować 2 baterie jednocześnie, przy czym czas ładowania na każdym z gniazd wynosi 60 minut w przypadku 2 Ah akumulatorów. Dedra pokusiła się w tym przypadku także o 2 gniazda USB z myślą o ładowaniu urządzeń elektronicznych. Ładowarka ta najpewniej pojawiła się w ofercie nie bez powodu. Otóż firma zaczęła wprowadzać na rynek urządzenia zasilane 2 akumulatorami, np. kompresory czy narzędzia ogrodowe. W takim przypadku posiadanie takiej ładowarki wydaje się dodatkowo zasadne. Przejdźmy teraz do jednego z istotniejszych zagadnień, czyli awaryjności. Czy po tych kilku miesiącach można wyrobić sobie jakieś zdanie na ten temat? Wydaje się, że przynajmniej częściowo tak. Jednak aby to wyjaśnić, przywołam znaną z teorii niezawodności funkcję ryzyka, która dla obiektów technicznych ma kształt widocznej tutaj krzywej Vannowej. Ilustruje ona, jak często zdarzają się usterki obiektów w zależności od czasów ich użytkowania. Jak widać, największe prawdopodobieństwo awarii pojawia się na samym początku pracy z narzędziem. Wynika ono z wad ukrytych materiałów, konstrukcji, montażu, niedoskonałości technologicznych czy niedopatrzenia kontroli. I tutaj trzeba powiedzieć, że moje narzędzia działały w okresie tych kilku miesięcy bez zarzutu. W szczególności nie miałem zastrzeżeń do ich podstawowych cech, które potrafią często zawodzić. Wiertarko-wkrętarka nie wykazywała bicia osiowego, a wszystkie piły zachowywały kąt. Oczywiście, aby mieć szersze spojrzenie na działanie tych sprzętów, warto sprawdzić, jak spisują się u innych użytkowników. Zapraszam zatem na kanały osób, które miały okazję również używać tych narzędzi oraz na nieoficjalną facebookową grupę dyskusyjną poświęconą tej marce. Linki znajdziecie w opisie. Warto też zauważyć, że co prawda Dedra udziela 2-letniej gwarancji na swoje produkty linii SAS+All, ale obejmuje ona zarówno narzędzia, jak i ładowarki oraz, co według mnie najważniejsze, akumulatory. Gwarancja udzielana jest niezależnie od sposobu wykorzystania narzędzi, a zatem także chroni sprzęt w przypadku użytku komercyjnego. Przejdźmy teraz do krótkiego podsumowania testów 6 narzędzi, które zostały mi udostępnione. Zacznijmy od wiertarko-wkrętarki. Uważam, że to jedno z głównych narzędzi każdego systemu.
Ja miałem okazję używać DD7042, szczotkową, ale wyposażoną w udar elektromechaniczny. Ani razu mnie nie zawiodła, mogłem nią wkręcać wkręcicielski 8x260, wiercić wiertłem świdrowym Irwina 32 mm otwór w drewnie, czy 13 mm otwór w płaskowniku stalowym, a na potrzeby domowe do wiercenia w moich ścianach w zupełności wystarczająca jest dostępna w niej funkcja udaru. Jeśli jednak ktoś uważa ją za zbędną, dostępny jest też model bez udaru. Z kolei jeśli ktoś preferuje narzędzia bezszczotkowe, to w ofercie znajdzie dwie analogiczne wiertarko-wkrętarki, odpowiednio z udarem i bez. Strzywacz 2 w 1 jest przeznaczony do mniejszych sztyftów czy strzywek, bo ich maksymalna wysokość wynosi bowiem 32 mm. Jeśli chodzi o gwoździe, to narzędzie jest w stanie wbijać nawet te największe w twarde drewno. Gorzej radzi sobie ze strzywkami. Kolejne narzędzie to pilarka tarczowa. W jej przypadku nie narzekałem ani na utrzymanie kątów odpowiednio 90 i 45 stopni, ani na moc, pod warunkiem, że pracowałem z akumulatorem 5 Ah. Cięcie twardego i grubego drewna dębowego czy grubych blatów kuchennych nie sprawiało jej problemu. Szlifierka oscylacyjna była dla mnie największą zagadką, jeśli chodzi o ergonomię pracy. Okazuje się jednak, że jest ona całkiem wygodna w użytkowaniu, a przy wykorzystaniu większego akumulatora możemy ustawić ją pionowo, co ułatwia szlifowanie drobnych elementów. Jedyne, do czego miałem większe zastrzeżenie, to brak możliwości podłączenia odkurzacza. Jeśli chodzi o wyżynarkę, to cięcie prostopadłe wychodziło bardzo dobrze, nie było potrzeby montować większych baterii, radziła sobie w każdym przypadku z 2 Ah akumulatorem, dobrze się ją prowadziło po ciętym materiale. Jeśli nie planujemy ciąć materiałów grubszych niż 65 mm, to możemy spokojnie myśleć o zastąpieniu nią przewodowych odpowiedników. Na koniec serii testów prezentowałem ukośnicę akumulatorową bez posuwu. Jak wiecie, bardzo lubię tego typu urządzenie i na co dzień korzystam z podobnego sprzętu Ryobi. Tutaj jednak Dedra ma przewagę w postaci większej tarczy, co przekłada się na większe maksymalne wymiary ciętych elementów. Zalecam jednak stosowanie do niej większych akumulatorów 4 lub 5 Ah. Podsumowując, do testowanych sprzętów nie mogłem mieć większych zastrzeżeń, a jeśli chcecie zapoznać się z dokładniejszymi uwagami odnośnie poszczególnych narzędzi, zapraszam na moje wcześniejsze materiały. Na koniec jeszcze jeden czynnik, który zawsze postrzegam jako istotny przy zakupie bezprzewodowych elektronarzędzi, a mianowicie jakie sprzęty wchodzą w skład całego systemu. Pozwolę sobie zrobić krótki przegląd aktualnej oferty narzędziowej Dedra SAS Plus All. Przede wszystkim mamy do wyboru aż 5 różnych wiertarko-wkrętarek. Jest bardzo tani, choć troszkę słabszy model, wyposażony w plastikowy uchwyt wiertarski. Pozostałe sprzęty charakteryzują się 50 Nm maksymalnego momentu. Mamy tutaj po dwa warianty, odpowiednio szczotkowe i bezszczotkowe, różniące się między sobą obecnością funkcji udaru elektromechanicznego. Jeśli jednak ktoś potrzebuje bardziej efektywnego udaru, czyli elektropneumatycznego, to znajdzie tutaj małą wiertarkę udarową SDS o energii uderzenia około 1,3 J oraz większą młotowiertarkę o energii udaru około 1,8 J. Z kolei do zadań związanych z wkręcaniem lub wykręcaniem mamy do dyspozycji dwie zakrętarki, słabszą o chwilowym momencie 110 Nm i mocniejszą wyposażoną w bezszczotkowy silnik pozwalający na wygenerowanie momentu 200 Nm. Całość uzupełnia bezszczotkowy klucz udarowy z zabierakiem 1/2 cala o chwilowym momencie 280 Nm. Mamy też kompletną ofertę pilarek. Znajdziemy w niej recenzowane na moim kanale pilarkę tarczową z tarczą o średnicy 165 mm i wyżynarkę. Oprócz nich piłę szablastą i dwie piły łańcuchowe, pierwszą z prowadnicą 25 cm, drugą bezszczotkową zasilaną dwoma akumulatorami z prowadnicą o długości około 40 cm. Mamy też akumulatorową ostrzałkę do łańcuchów. W ofercie znajduje się także recenzowana przeze mnie ukośnica bez posuwu, pracująca z tarczami o średnicy 210 mm. W tym miejscu możemy też wspomnieć o tzw. multitoolu, który pozwala zarówno na cięcie, jak i z wykorzystaniem odpowiedniej stopy na szlifowanie. Pozostając teraz w temacie szlifowania, Dedra oferuje aż 3 szlifierki kątowe. Dwie szczotkowe pracujące z tarczami 125 mm, różniące się przede wszystkim włącznikami, jedna wyposażona w suwakowy, druga w łopatkowy.
oraz jedną bezszczotkową współpracującą również z tarczami 125 mm. Ponadto mamy możliwość zakupienia szlifierki mimośrodowej z silnikiem bezszczotkowym, prezentowanej przeze mnie szlifierki oscylacyjnej typu myszka, czy nowości w postaci pilnika elektrycznego. Ofertę Dedry uzupełniają omawiana sztywciarka, struk, opalarka, pistolet do malowania natryskowego, pistolet do wyciskania mas, mieszadło, a także sprzęty warsztatowe jak radio, głośnik Bluetooth, 3 kompresory, 2 z nich zasilane parą akumulatorów, w tym jeden z 6-litrowym zbiornikiem, wentylator, lampa, odkurzacze, jeden większy z silnikiem bezszczotkowym, drugi ręczny, przenośny. Na koniec możemy wspomnieć o sprzętach do ogrodu. Dostępne są 2 kosiarki z silnikami bezszczotkowymi. Jedna zasilana parą akumulatorów, druga pracująca na pojedynczej baterii. Ponadto możemy zaopatrzyć się w kosę bezszczotkową, podkaszarkę, 3 rodzaje nożyc do żywopłotu, z czego 2 wyposażone są w silniki bezszczotkowe i zasilane parą akumulatorów. Znajdziemy też urządzenia do przycinania traw, które mogą pracować jako małe nożyce do żywopłotów oraz urządzenie 2 w 1, okrzesywarkę i nożyce do żywopłotów na wysięgniku. Na koniec możemy wspomnieć o odkurzaczu do liści, mogącym pracować również jako dmuchawa oraz 2 innych dmuchawach. W sumie w tej chwili system SAS Plus All to kilkadziesiąt różnych narzędzi. Patrząc z mojej perspektywy, praktycznie wszystkie potrzebne narzędzia można znaleźć w ich ofercie, a po analizie rynku muszę przyznać, że w dodatku w bardzo atrakcyjnych cenach. Co więcej, z okazji 30-lecia istnienia firma Dedra zadeklarowała, że w tym roku w systemie SAS Plus All będzie dostępnych 100 sprzętów, co uczyni ten system jednym z najbardziej rozbudowanych obecnie na rynku. Mam nadzieję, że moje materiały będą pomocne wszystkim, którzy stoją przed wyborem systemu bezprzewodowych elektronarzędzi i rozważają Dedra SAS Plus All.